When you're surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color. Poczynamy. Ta energia, która w tej chwili płynie z tego dworca, już ją wszyscy czujemy. Mamy nadzieję, że przełoży się na całe miasto. Dziękuję bardzo. 11 grudnia, kilkanaście minut po godzinie 6 i już otwarty dworzec Łódź Fabryczna. W tym odcinku sprawdzimy, jak prezentuje się najnowocześniejszy dworzec kolejowy w Polsce. Zapraszam do oglądania. Po 5 latach budowy otwarto nową Łódź Fabryczną. Była to długo wyczekiwana w mieście inwestycja. Dworzec w tym czasie schowano pod ziemię, ale przez najbliższe lata nadal to będzie stacja czołowa, z której pociągi odjeżdżać będą tylko w jedną stronę. Zasadniczo część obiektu ma 3 poziomy: wejść, hal dworcowych i peronów kolejowych. Dworzec stanowi węzeł multimodalny, którego głównym celem jest zapewnienie swobodnej przesiadki między transportem kolejowym i autokarowym, a komunikacją miejską oraz indywidualną. Future that we concrete, face the facts today. There's a better way. Po wejściu do dworca na poziomie 0 nie pozostaje nam nic innego, jak zejść schodami, zjechać schodami ruchomymi bądź windą na poziom -1. 8 metrów pod ziemią znajdziemy się w głównych halach dworca z kasami biletowymi po stronach wschodniej i zachodniej. Przed podróżą możemy usiąść w jednej z poczekalni, odwiedzić obiekty handlowo-gastronomiczne bądź toaletę z prysznicem. Znajdują się tu też pomieszczenia administracyjne, a nad kasami biletowymi nadzoru wizyjnego oraz sterowania ruchem kolejowym. W dniu otwarcia spora część pomieszczeń dworca była jeszcze wolna do zagospodarowania. Na dworcu wyznaczono też miejsce dla przyszłej informacji turystycznej i punktu obsługi pasażera MPK Łódź. Na perony kolejowe zjeżdżamy jeszcze niżej, na głębokość 16,5 metra pod powierzchnią ziemi. Spotkamy tu układ torowo-peronowy zupełnie jak na Warszawie Centralnej, czyli łącznie 4 perony i 8 torów. Wszystkie obecnie obsłużą kolej konwencjonalną, choć docelowo jeden z peronów wraz z parą torów w przyszłości miałby być przebudowany na potrzeby linii kolei dużych prędkości. Co ciekawe, sieć trakcyjną umieszczono na sztywnej szynie. Po raz drugi w zamkniętym obiekcie kolejowym w Polsce ze względu na dostępną mniejszą przestrzeń nad płaszczyzną kontaktu sieci z odbierakiem prądu niż miałoby to miejsce przy użyciu zwykłej sieci. Budowa tego dworca kosztowała ponad 1,8 mld złotych, ale trzeba pamiętać, że obejmowała też prowadzący do dworca prawie 5-kilometrowy odcinek linii kolejowej ze stacji Łódź-Widzew. Przed wjazdem do tunelu utworzono jeszcze dodatkowy przystanek w okolicy ulicy Niciarnianej.
Dwunawowy i czterotorowy tunel prowadzi już do samej Fabrycznej i ma długość 1700 metrów. Taki układ torowy umożliwia na przykład oddzielenie ruchu aglomeracyjnego i regionalnego od dalekobieżnego. Na poziomie -1 znajduje się też ogromny dworzec autobusowy. Przygotowano na nim aż 24 stanowiska odjazdowe dla autokarów, choć nie ma tu dla nich miejsca na dłuższy postój pomiędzy kursami. W dniu otwarcia z dworca odjechały zaledwie 2 kursy przewoźnika Leo Express. Pozostali o wstęp na dworzec wystąpili zbyt późno, ale na pewno autokarów w tym miejscu szybko przybędzie więcej. Chęć korzystania z autobusowej części dworca Łódź Fabryczna zadeklarowało już kilkunastu innych przewoźników, w tym m.in. łódzki PKS. Pod częścią autobusową znajduje się też 3-poziomowy parking samochodowy na 960 samochodów. Materiały głównie widoczne w konstrukcji dworca to beton, kamień, stal i szkło. Architektonicznie dworzec zaprojektowano w stylach minimalistycznym i industrialnym, które mają być wyrażone poprzez chłód, prostotę, duże powierzchnie i wysokie stropy. Wśród kształtów geometrycznych wyróżnione zostały trójkąty, szczególnie jeśli spojrzymy na dach hali dworca, wykonany z 10 000 trójkątnych paneli. W hali dworca od strony wschodniej uwagę zwraca odtworzona fasada w barwach szaro-beżowych, nawiązująca kształtem do dawnej zabudowy Łodzi Fabrycznej. Przestrzeń ożywiają też kolorowe murale, umieszczone m.in. na ścianach w poczekalniach. Na powierzchni, po zachodnio-północnej stronie dworca, utworzono węzeł przesiadkowy komunikacji miejskiej. Pasażerowie do dyspozycji mają po 2 perony o długości 65 metrów w obu kierunkach jazdy, na których zatrzymują się tramwaje, a w części środkowej również miejskie autobusy. Torowisko tramwajowe składa się z aż 4 równoległych torów. To już drugi obiekt przystankowy w Łodzi po przystanku Piotrkowska Centrum z tak rozbudowanym układem torowym. Na peronach zainstalowano tablice systemu informacji pasażerskiej oraz umieszczono długie, zadaszone wiaty z ławkami. Brakuje tu jednak ciągłości zadaszenia i ochrony przed wiatrem w pieszym przejściu do hali dworca. W aspekcie kolejowego rozkładu jazdy mówi się, że w dużym stopniu nastąpił powrót ruchu sprzed zamknięcia dworca w 2011 roku, choć łączna liczba pociągów wzrosła. Połączenia obsługuje 3 przewoźników: PKP Intercity w kierunku Białegostoku, Krakowa, Olsztyna, Warszawy i Szczecina, używając tu głównie składów PESA Dart i Stadler Flirt, przewozy regionalne z modernizowanymi składami EN57 w stronę Częstochowy, Radomska, Skierniewic, Tomaszowa Mazowieckiego i Warszawy oraz łódzka kolej aglomeracyjna do Zgierza, Koluszek i Warszawy, dysponując 2-członowymi flirtami. Godzinami szczytu odjazdów są 6 i 15, gdy z peronów wyrusza po 7 pociągów. Dworzec jest jednak w stanie obsłużyć zdecydowanie większą liczbę odjazdów. Powszechnie przez media przewinęła się informacja, że cały multimodalny dworzec jest w stanie w ciągu doby obsłużyć nawet 200 000 pasażerów. Czy to jest dużo? To jest ogromnie dużo osób.
Na miejscach siedzących zmieścilibyśmy ich dopiero w ponad 550 pociągach typu DART. Tymczasem, według obecnego rozkładu jazdy, stacja w dzień powszedni obsłuży nieco ponad 110 pociągów. Dla porównania, przez Warszawę Centralną dziennie przemieszcza się średnio 70 000 osób i przejeżdża ponad 330 pociągów. Łódź Fabryczna znajduje się w sercu obszaru Śródmieścia, nazwanego Nowym Centrum Łodzi. Ten obszar o powierzchni 100 hektarów ma łączyć funkcje komercyjne, mieszkaniowe, kulturalne i transportowe. Dworzec obok zrewitalizowanej elektrociepłowni EC1 jest jednym z pierwszych obiektów otwartych w tym obszarze. W rejonie tym powstaną też budynki biurowe. Według planów obszar ten ma żyć 24 godziny na dobę. To bardzo ważna inwestycja dla 700-tysięcznej Łodzi, z którą wiąże się też nadzieję zatrzymania odpływu mieszkańców z miasta. W ciągu ostatnich 28 lat Łodzi ubyło ponad 18% mieszkańców. Dużą nadzieję względem zwiększenia ruchu i znaczenia Łodzi Fabrycznej, zarówno w ruchu aglomeracyjnym, jak i krajowym, budzi budowa kolejowej linii średnicowej w tunelu przebiegającym pod samym centrum Łodzi. Inwestycja nazywana przez wielu minimetrem połączy Łódź Fabryczną ze stacjami Kaliska i Żabieniec. Na trasie znajdą się też dwa przystanki pośrednie dla kolei regionalnej bądź aglomeracyjnej. Torowisko będzie tylko dwutorowe, co może przysporzyć pewne problemy we wspólnej koordynacji ruchu aglomeracyjnego, zatrzymującego się na wszystkich przystankach oraz pociągów dalekobieżnych. Inwestycja ta jest na pewno ważna, bo wyeliminuje problem zmiany czoła pojazdu na stacji Fabryczna, co jest dość niesprzyjające przy geograficznym położeniu miasta w centrum kraju. W efekcie pozwoli to elastyczniej trasować połączenia międzymiastowe przebiegające przez Łódź. Jakby nie było, będzie to druga ogromna inwestycja ostatnich lat w łódzkim węźle kolejowym, a jej otwarcie wyznaczono za kolejne 5 lat, na rok 2021. Tym razem na inwestycje planuje się przeznaczyć ponad 2 miliardy złotych. W Łodzi powstał naprawdę ogromny dworzec, spinający wiele środków transportu publicznego. Patrząc po centralnym geograficznym położeniu miasta, obiekt ma szansę zostać jednym z głównych punktów przesiadkowych w krajowej komunikacji autobusowej oraz kolejowej. Równie istotny jest tu też dostęp do obsługi komunikacyjnej regionu, aglomeracji oraz miasta. Z niecierpliwością czekamy na budowę kolejowej linii średnicowej pod centrum Łodzi, która będzie miała kluczowe znaczenie dla wzrostu potencjału tego miejsca. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.